Witamy wszystkich serdecznie, wuja Rybul i pan Juras, który kopci nie wiadomo co, jakieś kopci zioła, może pomidory albo coś takiego. Dzisiaj chciałem wam opowiedzieć historię o węgorzu o straconym węgorzu, jak straciłem węgorza przez moje lenistwo, a powodem tego lenistwa był mały supełek. Wiecie, występują określenia węzeł, supeł. Czyli supełek to jest taki supeł to jest najprościejszy węzełek. Mówimy tak, supełek mi się zrobił, nie? Czyli mamy kawałek żyłki, proszę bardzo, i zrobił mi się taki supełek. Oczywiście ja go nie zacisnę, bo to są moje słuchawki. I on był zaciśnięty mocno. Przypon to był węzełek, taki supełek na przyponie. Węzły to są żeglarskie, są te w górach, te górskie węzły. Nie, oczywiście żartuję. No te wspinaczkowe czy inne to są węzły, a supełki to są takie małe, zdradzieckie dziadostwo. I teraz jeszcze wam powiem, bo za ścianą sąsiad robi remont. Może być głośno. I teraz co wam powiem. Wybrałem się kiedyś na ryby. Miałem zrobiony sprzęt, tak jak my to robimy. Jak już mamy zrobiony sprzęt, to trzymamy ten sprzęt zawiązany na tych wędkach, wkładamy do pokrowca, przyjeżdżamy na ryby, żeby na drugi dzień nic nie robić, żeby szybko usiąść i wędkować, nie? I żeby sobie już wędkować, nie tracić czasu na robienie zestawów. To jest największy błąd, jaki robimy. Pamiętajcie, żyłka gdzieś tam zamkiem, przytrzemy tą żyłkę, lekko tą żyłkę gdzieś zadrzemy, lekko ją spłaszczymy, cokolwiek z nią by się działo, jak trzymamy niby ją w pokrowcu, niby jest bezpieczna, nic bardziej mylnego, my ją składamy, rozciągamy, przeciągamy, cudujemy i na przyponie, to była gruntówka, to była ciężka gruntówka, bo ja jestem gruntówkarzem, bardzo lubię łowić na grunt. To była akurat ciężka gruntówka i kumpel mówi do mnie, chodź, jedziemy na jakieś tam jezioro. Jezioro dosyć głębokie. No i teraz upał taki był niemiłosierny. No i co ja tam będę łowił? A mówię, rzucę sobie gruntówkę na rozsuchę. Ja ciężkie gruntówki zawsze, jeżeli używałem, to albo żywca, albo paru rozsówek. Rzadko kiedy używałem jednej rozsówki. No ale wiem, że tam są węgorze, wiem, sandacz może wziąć i cokolwiek, założyłem ze 2 rozsówki na haczyk. Widziałem, że miałem supełek na tym przyponie, ale lenistwo byłem tak rozleniwiony, mówię, i tak dzisiaj nic nie złapię. Upał taki, że co ja tam dzisiaj złowię. No i pojechaliśmy, i rozsówki, pyk, krzesełko, rzuciłem sobie gruntówkę, znałem bardzo dobrze to jezioro, wiedziałem, że tam są węgorze i zresztą przypon był, żyłka na przyponie gruba, mówię, to taki tam supełek, co on tam mi zaszkodzi, nie? No i teraz wyrzuciłem te wędki, 12 w południe. Nie? Siedzimy i mam branie właśnie na tej gruntówce. No a drugą wędkę miałem na spławik, bawiłem się tam z płotkami, ja zawsze mam taki system, że jedną wędkę mam na spławik, albo na przykład na jakiegoś fidera, albo na coś, a drugą mam ciężką gruntówkę. Nie robię nigdy 2 fiderów, dla mnie to jest bez sensu łapać na 2 fiderki w tym samym miejscu. Ja mam zawsze albo jeden fider, albo jeden spławik, albo jedną gruntówkę na inną przynętę, rzuconą w inne miejsce, a w inne miejsce mam rzuconą na przykład ciężką gruntówkę. No i w tym przypadku było tak samo, widzę branie na tej gruntówie i siedzi, kurde, węgorz. Od razu wiedziałem, że to węgorz charakterystycznie tak bije w wędkę, bo węgorz jak chce się wydostać z haka, nie, dajmy na to, nie, tutaj jest węgorz złapany na hak i ten węgorz zaczyna płynąć, próbuje się wyszarpać płynąc do tyłu, nie?
płynąc do tyłu. On się próbuje wyszarpać i takie charakterystyczne drgania są na wędce. I teraz targasz, mówię węgorz. Ale mówię, kurde, było jezioro głębokie, to było gdzieś na jakichś 10-15 metrach, raczej 10. Mówię, no to idzie ciężko, nie myślałem, że jest duży. Czułem, że idzie dosyć z oporem, że jest dosyć ładny węgorz, ale nie myślałem, że jest taki duży do czasu, jak zobaczyłem go. Woda bardzo czysta w tym jeziorze. Nie wiem, 5 metrów ode mnie był ten węgorz. Kumpel już tam się szamotał, szukał podbieraka. Oczywiście na rybach podbieraka. Dwóch pojechali pajace na ryby bez podbieraka. Węgorza ręką, bardzo ciężko jest podebrać węgorza ręką. I teraz sytuacja taka. I nagle olśnienie. Przecież na żyłce, na przyponie jest supełek. I teraz, wiecie, pomyślałem o tym supełku, podciągam tą rybę i chciałem takim wślizgiem, to był węgorz dosłownie jak ręka, taki pyton, że normalnie masakra, jak to teraz się mówi. I tak podciągam i tak nie pęknij. I srutło, nie? I pękła żyłka na przyponie dokładnie w tym supełku, o którym wam wcześniej powiedziałem. Wiedziałem, że supełek na żyłce równa się porażka, że można stracić piękną rybę. I tak właśnie się stało. Straciłem pięknego węgorza. On spadł na brzeg, na piasek, ale nie było szans go złapać. Jedno co to było, widziałem, że nie był za głęboko zaczepiony, także szansa była taka, że on się z tego po prostu haka uwolni, że gdzieś ten hak sobie wypluje. Także pamiętajcie o supełkach. Tutaj u góry widzicie nade mną supełki. To są supełki proste, supełki takie przyponowe, oczkowe, jak to się mówi. I teraz tak, przeważnie, ja wam to zaraz pokażę, zademonstruję w dalszej części. Tutaj macie zrobiony po lewej stronie macie supełek, którego nigdy w życiu się nie robi. Tak nie zawiązuje się supełka oczkowego do wędkowania. Pamiętajcie, jest tylko raz przełożona żyłka. Po stronie prawej macie prawidłowe zawiązanie takiego supełka i taki wam polecam. Pamiętajcie, jeżeli macie jakieś przetarcia na żyłce, jeżeli macie jakieś, widzicie, że gdzieś jest od ołowiu, czy przy krętliku, gdzieś jest przetarta, cokolwiek, albo płaska, spłaszczona, przydepnięta, przygryziona, nie wiem co jeszcze, pamiętajcie, od razu ten odcinek wyrzucajcie. Tak samo jak robicie nowe zestawy, sprawdźcie pierwsze chociaż 2 metry żyłki, sprawdźcie czy te 2 metry żyłki są dobre. Jeżeli są w dobrym stanie, wtedy możecie zakładać zestaw. Jeżeli są w złym stanie, jest poszarpana, przygnieciona, czy cokolwiek nie tak, to sprawdźcie dalsze 5-6 metrów, czy po prostu gdzieś ta żyłka podczas ostatniego wędkowania nie została pokaleczona przez jakieś zawady, a tym bardziej jeżeli mieliście gdzieś zaczep, gdzie wiecie, gdzie są kamienie, czy cokolwiek, zawsze taką wędkę, taką żyłkę należy sprawdzić. Przed założeniem nowych zestawów zawsze te 2 metry sprawdźcie. Jeżeli na 2 metrach znajdziecie jakąś żyłkę okaleczoną, to sprawdźcie dalsze 5 metrów i znajdźcie miejsce, w którym to się kończy. Czasami miałem tak, że łowiłem na głębokich jeziorach w UK, bardzo kamienistych, i był spad, a na spadzie były kamienie. I teraz wyciągając zestawy, po prostu szorowałem żyłką o te kamienie, tak? Szorowałem o te kamienie i żyłka była taka lekko nadtarta. I tylko było branie, pach. O, co się stało z żyłką, nie? I teraz wyciągam i widzę, że już była nadtarta i w tym miejscu pęk. Plecionki mają podobnie. Plecionek nigdy nie używałem. Po pierwsze wtedy, kiedy ja zacząłem, jak wędkowałem, plecionki dopiero wchodziły, a po drugie nie nadawały się do łowienia zimą i skręcają się na spinningu. Osobiście miałem chyba 2 razy użyłem plecionki. Od tego czasu plecionek już nie chcę. Miałem zawsze problem z plecionkami.
Także pamiętajcie, mały supełek może pozbawić Was rekordowej ryby i przez moją głupotę i lenistwo takiego węgorza się pozbyłem. Teraz zapraszam Was, pokażę Wam mniej więcej, pokażę Wam, o co tu chodzi, zademonstruję Wam, jak zrobić taki supełek. Zapraszam Was do studia, do drugiego studia na większą kamerkę. Dobra, teraz powiem Wam, o co tutaj chodzi z tym supełkiem węzłem. Powiedzmy węzłem, bo supełek to jest troszkę co... Węzeł i supełek to jest to samo, tak jak Wam wcześniej mówiłem, ale dobra. Teraz Wam zademonstruję. Teraz robimy węzeł przyponowy. Mamy żyłkę, chcemy zrobić przypon, tak? Składamy to. Tu będzie nasz przypon, tutaj będzie albo główna żyłka, albo przypon sobie tutaj dołączymy. I teraz tak, jak weźmiemy, mamy tak ładnie zrobione, teraz tak, przewijamy to w ten sposób, tutaj, o, żeby powstało nam coś takiego i tą końcówkę wkładamy tutaj w te oczka, które powstały i powstaje nam takie coś. I to jest ten węzeł, przyponowy, dajmy na to. To jest ten węzeł przyponowy i teraz go zaciskamy. Oczywiście trzeba poślinić, oczywiście go trzeba i teraz zaciskamy. I po zaciśnięciu, ja go nie będę mocno zaciskał, bo to jest mój kabel od słuchawek, należy sprawdzić wytrzymałość. Paluszek włóżcie tutaj i tutaj pociągnijcie. I zobaczycie, że tutaj pęknie Wam w ten sposób za supełkiem pęknie Wam żyłka. I teraz tak, to zazwyczaj ten węzeł jest zazwyczaj bardzo słaby. Jak zrobić, żeby on był mocniejszy? Nie ma nic prostszego, popatrzcie. Robimy dokładnie to samo, nie? Tutaj będziemy mieli ten węzeł do przyponu albo do głównej żyłki. I teraz tak, wiążemy identycznie tak jak było, czyli robimy taką pętelkę, że powstaje nam coś takiego. Teraz tą pętelkę przekładamy tutaj przez te dwa oczka, przez te oczko, co nam powstało i przekładamy, patrzcie, jeszcze raz, tutaj na tym tle nie widzicie, i przekładamy jeszcze raz, tak, żeby powstało nam tutaj taki piękny supeł. Supeł, węzeł, jak zwał, tak zwał. No i go ślinimy i zaciskamy. I wtedy ten supełek jest o wiele wytrzymalszy. No, także to chciałem Wam pokazać. Nie będziemy się bawili w inne węzły, tylko chciałem Wam powiedzieć, co to jest supełek i węzełek. Wracamy do studia. Także trzymajcie się ciepło, pamiętajcie, ryba nie myśli, ale swoje wie. Tylko szczęściu możemy sobie dopomóc, tylko musimy uważać na takie małe detale. Pamiętajcie, że diabeł tkwi w szczegółach. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Hej!